Na pewno w tańcu górskim też ważna jest muzyka, muzykanci, bo to nie jest tak, że tańcerz tańczy do muzyki, tylko muzykant musi obserwować tanecznika i musi mu grać pod nogę, prawda? Właśnie, Tempo pod jest nogę. ważne. Tak jak tanecznik tempo chce wartkie, to muzyka musi grać wartkie. On se Chce wolniej, to dyktuje, musi wolniej. I to jest dość istotny element w tym wszystkim też, bo często muzykanci o tym zapominają i grają sobie, a tanecznik tańczy sobie i wtedy to absolutnie nie ma sensu. Przecież on jak na przykład, jak mu tempo nie pasuje, to on se może tempo nadać muzykantom, a teraz mi warce, albo mi teraz zwolnicie, prawda? Bo oni mają słuchać, stosować się do niego. No. Ujek, a jeszcze tak, zanim zrobimy taki pokaz kompletny tego tańca salowego, chciałem, żebyśmy powiedzieli trochę o tych znanych takich tanecznikach podhalańskich. Chodzi mi o takie wzory do naśladowania. Kogo wyboczycie? Kto wam pierwszy przychodzi na myśl, jeżeli chodzi o tą To kwestię? byśmy mogli go dać całą noc, bo ich nie brakowało. No ja akurat z Kościeli pochodzę zresztą tak jak i te, no to ja bym tak mógł wymieniać jednego, drugiego i 10. No z tych, co ja pamiętam, no to choćby twój dziadek, Sobczok. Józef. Sobczok. To był, bracie, zapamiętany toniecznik. Jak se troskę wypił, to on potrafił całą noc tańczyć i nie rozjechał. Już czego nie, bo czego jako już był starszy chłop i pamiętam, że miał krótszą jedną nogę i już jak... To już potem, bo miał biodro, ale Biodro. przed zawodu nie miał krótszej. Ale fajna też mi się wydaje jest historia o wujku Jaśku Sobcoku, o jego synu, bo on podobno tańczył fest i nawet do tego stopnia, że kiedy tu przyjechał na wizytację kierownik zespołu Mazowsze, to chciał go wziąć tam na instruktora. To jest prawda? Prawda. Ja byłem tego świadkiem, więc syczkamy mu trochę zazdrościli, Jezus Maria ma taką okazję. No ale on jakoś się nie zdecydował. No i nie pojechał. No to potem znaleźli innego, wzięli go do Mazowsza, no i on potem po świecie jeździł z nimi. Dańko, to z Dunajca. Dańko z Dunajca, nie z Glicarowa skądś tam był, nie? No. Ale był, no ale o prostego jest, jak Kotoński pisał ten podręcznik Toniec Góralski Zbójnicki, no to po prostu takim reprezentującym toniec to był Józek Leśniok z Kościeli, no to był toniecnik pedant, prawda, w każdym ruchu nogi czy ręki, czy to widać było tą klasę. Józek Leśniok. Józek Leśniok. I Kubyniec, to każdy resztę miał swój, trochę toniec swój. Taki. To się nie powtarzało. Jak teraz to się znaczy, tańczy się według pewnego szablonu. A przedtem każdy miał coś i swoje. I przez to ten toniec był taki urozmaicony. I takich by można było wymienić po prostu, była cała mnóstwo ich było. Wtedy jak to Szymanowski przyjeżdżał, no to on chciał tworzyć te harnasie, no to kazał muzykantom grać i tym chłopakom i tym młodym tańczcie. To oni se tańczyli, jak im fantazja dyktowała, a on se na tej podstawie, on se to tam, prawda, pisał. A więc to musieli być taniecznicy dobrzy, tacy wybierani, prawda? Tak, to są piękne historie i pewnie moglibyśmy gadać ze 3 dni i 3 noce o tym, nie mamy tyle na to czasu. Jeszcze na sam koniec, zanim przejdziemy do tego popisu solowego tutaj, to chcę, żeby my, Józefie, opowiedzieli o finale tańca góralskiego, czyli o tak zwanej nucie zielonej. Bo to był jedyny moment, kiedy partner z partnerką byli blisko, tak? Co się nareszcie chytają ku sobie. No. Że się przytulą, zwiercą się w koło i co? Potem młody klęko na kolano, dziękuję, bierę. Dziękuję, oczki bierę na ręce, wykręci. Ona jak jest dobrze wychowana, no to go to chodźmy do bufetu, to się po jednym, nie? No. No i to jest, myślę, dobre zakończenie tej krótkiej opowieści o tańcu. A czemu zielono? A właśnie. Zielono, bo do słów zielono lipka, jałowiec i tak dalej. To słowo zielono to służyło muzykantom. Grajcie stać zielono, no to oni wiedzieli o jaką... To był taki skrót po prostu skrót, od słów, które w tej melodii się pokazywały.
Chciałem jeszcze poruszyć jedną ważną rzecz, bo my o niej zapoczęli powiedzieć, mianowicie o tym, że każdy tanecznik, jak przychodził przed muzykę, to śpiewał, co mu mają zagrać, prawda? Tą nutę, jaką chciał, co by mu grali. Tak. A gadaliście też, że to też była trochę taka jego wizytówka, że śpiewał na przykład... Prezentacja, tak? No na przykład jak to był Polowas, Ropsic, to on też o Kozickach śpiewał, o Turnickach. Jak to był Juchas, no to o Owieckach śpiewał, nie? Jak zaś Gazda, to go do Łokonickach i tak dalej. Jak młody chłopak, no to o dziewczynie, prawda? I tak dalej. Tematycznie od razu nawiązał, kim on właściwie jest. Co w A jak życiu robi. przyszedł skądś nieznany, nie wiedzieli, no to zaśpiewał Dedzie se tam ze same, z Witowa ze samego końca, ponizek nie przyszedł ino z Krądońca. Chłopy, i on tu przychodzę sobie no zatańczyć. Nie po to sobie bitkę robić albo coś, nie? Po prostu chciał się niejako przedstawić. Zamiast tej wizytówki to właśnie... A też jakby narzucał muzykantom, co mu mają zagrać w ten sposób, bo sobie wymyślał też tą swoją ulubioną jakąś melodię, którą Rod widział i do której się mu dobrze tańczyło. No i byli tacy na przykład, jakieś mu zmienił notę, to on hipko od razu. Po co mi to zmieniasz? Jak ja ci tom zaśpiewał, to mi tom groj. Tak, no i to też się sprawdzało tak muzykantów, nie? Tak, Czy no. potrafią to zagrać? My mamy tu zaprzyjaźnionego teścia Bartka, Wikusia Stocha ze Zębu, który jest tatą Bogusi, i on miał takie trudne nuty, jakieś powymyślane, i no, on je znał. I przychodził na wesele, bo co nieraz, bo my grali przed muzykę i śpiewał tą nutę, i jak wtory jej nie zagrał, to go męczył do tej pory, aż ją zagrał, albo na koniec mu powiedział, że je dziot i że w takim razie on nie będzie tańczył. I jak już muzykanci go widzieli, to już częśli portkami, że zaś coś wymyśli, a oni sobie z tym nie będą potrafili poradzić. Ale przez to się uczyli. No uczyli się tak, no bo to gdzieś tam ich rozwijało muzycznie przy okazji. Ujek, powiedzmy jeszcze, jak ten taniec się zaczyna, bo to nie jest tak, że dziewczyna, baba wyskakuje z węgła i jest już przy tym taneczniku, tylko to też jest rytuał jakiś, prawda? Jest rytuał. Taki, co se chciał zatańczyć, to już przedtem się upatrzył, aha, Jobek chciał z tą i z tą zatańczyć. A że taniec góralski był zawsze popisem jednej pory, bo mało miejsca było, no to po prostu tych chętnych było nieraz i 10 i więcej. Jak się dowiedzieli, że tam w trzeciej wsi jest muzyka, to się schodzili, prawda? I każdy chciał się zatańczyć, co by się znaleźć przed tą muzyką i co by się zatańczyć, nie? Tam nie było rejestracji do kolejki. I kto był sprytniejszy, to żeby się przed muzykę dostać. Jak już stanął przed muzyką, to on miał jakby to zagwarantowane miejsce. Ale nie miał czasu potem patrzeć, kata jego dziewczyna jest, bo nieraz była w drugiej izbie. To przed tego do że jak będę tańczył, to wyprowadź mi, wezwij to mi, to mi, to. I to już było zadanie. No częściej albo brata, albo kolegi, albo kogoś, prawda? I on już tą dziewczynkę wyprowadzał i zwyrtał, to znaczy się kręcił. I taka przysługa koleżeńska. No. Jest z nami dziś Piotruś Majewczyk, który ten taniec tu tak szerzej zaprezentuje, a wy, Ujek, co, wy zwyrtacie mu? A wy zwyrtą. I no, ja nie wiem, potem mu nie dam tańczyć. Kiedyście mi grali, nigdy nie przestali. Bojowy se tańczył, nigdy bieg nie skończył. Nie pojadę ja do lasa, nie chcę jeździć gaz
i na ją klusek siano